Cześć wszystkim, ja nazywam się Filip Pawełka i jestem przyszłym polskim profesjonalnym dunkerem. Chciałbym pokazać, jak trenuję wyskok w warunkach domowych, bez sprzętu. Tak się złożyło, że od 2 dni jestem na kwarantannie i nie mam dostępu do profesjonalnego sprzętu, do siłowni, a trenować jakoś trzeba. I chciałbym pokazać po prostu, jak bez sprzętu można fajnie ten swój wyskok w domu poprawić. To chyba wszystko. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Miłego oglądania. Z góry też przepraszam za ewentualny wiatr, ale no, tak wyszło. Jeszcze tylko słowem wstępu chciałem powiedzieć, że to będzie mój trening, który ja wiem, że działa na mnie i nie obiecuję, że on będzie działał również na was. Trening pod wyskok. Zresztą tak samo jak każdy inny trening wymaga spersonalizowania i każdej osobie z osobna, która to ogląda, przydałby się nieco inny rodzaj treningu. Innym będzie brakowało na przykład tej siły, innym przyspieszenia, innym techniki. Wiele różnych rzeczy składa się na ten wyskok. Dobra, już sobie pogadałem chyba wystarczająco długo. Bierzemy się do trenowania. Na wstępie wiadomo, rozgrzewka. Ja jestem wielkim fanem skakanki. Parę minut sobie poskaczę, potem parę wykroków, przysiadów i lecimy dalej. Nie można też zapomnieć właśnie o rozgrzewaniu ramion. Prawidłowe użycie ramion przy wyskoku to jest nie lada boost. Są gdzieś tam jakieś badania, że od 10 do nawet 20%, jeśli chodzi o wysokość tego wyskoku, także na pewno trzeba też o nie zadbać. Dobra, teraz już powoli będziemy przechodzić do takiej głównej części treningu. W Stanach poznałem taką bardzo fajną metodę, można powiedzieć. Ćwiczenia izometryczne, które naprawdę przepisuję i polecam wszystkim. Słyszałem dużo dobrego o nich. Polegają na tym, że trzymamy określoną pozycję przez najczęściej coś koło od 30 sekund do 60, w zależności od też, czy ćwiczymy z ciężarem, czy nie, oraz od poziomu wytrenowania. Na przykład pozycji półprzysiadu, lekko na palcach. Ja się jeszcze dociążam hantlem, ale jeśli nie macie hantla, to też nie ma problemu. Trzymamy sobie taką pozycję, nieruchomo. I tak sobie trzymamy. Ja w planach ciężko rozpisać dokładną wartość, bo niektórzy tak mogą, ja na przykład tak mogę stać, no nie wiem, 2 minuty, ale znam osoby, których po 30 sekundach już się trzęsą cali i nie mogą wytrzymać. Dlatego rozpisuję w planach, aż ktoś poczuje lekkie zmęczenie. Tu nie chodzi o to, żeby się tym zajechać, po prostu żeby jeszcze nieco dogrzać te stawy i mięśnie. Tak jak mówię, najczęściej to jest 30 sekund, 45, coś koło tego. Dobra, teraz to samo, ale w wykroku. Ja naprawdę polecam wszystkim te ćwiczenia. Jak stosuję na przykład przed dunk sesją, czuję świetne takie, no dosłownie naoliwienie tych stawów. Naprawdę super rozgrzewa. W zasadzie od momentu poznania tych ćwiczeń i zrozumienia, jak one dużo dają, jak fajnie na mnie wpływają. Jestem pewny, że nie tylko na mnie, tylko na większość koszykarzy czy sportowców. Od momentu, kiedy je poznałem, zacząłem stosować już, tak jak mówię, od 2 lat w zasadzie, no można powiedzieć dzień w dzień, czy to w dni treningowe, czy nie. Naprawdę jest to świetna metoda treningowa, świetne ćwiczenie. I staramy się nie gibać, trzymać tą pozycję sztywno, nieruchomo, a nie latać jak galareta. Możemy sobie jeszcze zrobić tak samo na po prostu jedną nogę. Możemy w formie przysiadu bułgarskiego albo, jak to się nazywa, krzesełko. Naprawdę tych form jest bardzo dużo. Bardzo naprawdę polecam, zarówno jako ćwiczenie rehabilitacyjne, czy w moim przypadku ja wiem, że super rozgrzewa. Naprawdę must have moim zdaniem. Można też w formie hip thrustu, czy glute bridge. Tych opcji jest naprawdę dużo. Dobrze, tak więc myślę, że tą część rozgrzewkową mamy już za sobą. Teraz możemy już przejść do takiej głównej części. Zaczniemy od zwykłego pionowego wyskoku, przy takiej naprawdę pełnej, mocnej, solidnej pracy ramion. Też ważne, żeby lądowanie było w miarę stabilne, a nie żeby gdzieś tam uciekać tymi kolanami do środka, gdzieś się zapadać. O kolana trzeba dbać, one się odwdzięczą. Ja z racji tego, że już jestem trochę zaawansowany, można powiedzieć, robię takich skoków powiedzmy 15. Oczywiście robię pojedyncze wyskoki, tu nam nie chodzi o to, żeby się zajechać. Każdy skok ma być na pełnej mocy, będąc w pełni przygotowany. Naprawdę nigdzie się nie śpieszymy, to nie jest trening wytrzymałości. Nam tu chodzi o jednorazowy, submaksymalny naprawdę wysiłek. Nie róbcie na zmęczeniu, bo to nie ma sensu. Miejcie w głowie na przykład, że chcecie sięgnąć jak najwyższego punktu, albo
naprawdę z całej siły odepchnąć się od ziemi. Tych metod jest naprawdę dużo różnych, ale jeśli będziecie to mieli z tyłu głowy, to na pewno gdzieś tam podświadomie ten wyskok wam też pójdzie w górę. Ja na przykład myślę o tym, żeby sięgnąć jak najwyższego punktu, jak najkrótszy kontakt z ziemią, no bo im dłużej spędzacie czas na tej ziemi, tym ta moc wam gdzieś ucieka do podłoża i niekoniecznie idzie w ten właśnie wyskok. Niby proste ćwiczenie i takie oczywiste, ale myślę, że jedno z moich ulubionych. Świetnie właśnie można popracować nad tą odpowiednią pracą rąk, nad właśnie czasem kontaktu z ziemią. Bardzo proste, aż podejrzanie proste, ale ja uwielbiam robić. Jakby najzwyklejsza forma wyskoku, ale jako jedno z takich pierwszych ćwiczeń, gdzie też można fajnie nad tym wzorcem ruchowym, nad tą techniką popracować. Naprawdę super. A propos lądowania, to też lubię właśnie szybko, stabilnie, sztywno lądować, tak żeby przy okazji ćwiczyć też sztywność tych mięśni. Nie będę tam wchodził w szczegóły, ale po prostu wiem, że jest mega istotna w tym wszystkim. Dobra, ja już swoje poskakałem. Teraz chciałbym też taki element siłowy wprowadzić. Lubię właśnie mieszać w swoim treningu, powiedzmy taką stricte surową, powiedzmy plyometrię, żeby ten trening miał w miarę taki uniwersalny, mimo wszystko charakter. Tutaj ćwicząc w domu. Tak więc teraz zrobił sobie pistol squaty. To może być pistol squat, to może być tak zwany step up, step down. Jak gdzieś tam wrzucę może, jak mi się uda w edycji wrzucić ten filmik, jak to wygląda. Jakiś rodzaj ćwiczenia właśnie siłowego. Jeśli macie możliwość, no to wiadomo, jakiś przysiad, jakieś bułgary, coś już z obciążeniem. No a jeśli nie macie, to są ćwiczenia właśnie takie jak pistol squat, które i bez ciężaru naprawdę jest stosunkowo trudne. Ja w swoim treningu bardzo lubię tą wolną fazę ekscentryczną. Wolno, 3-4 sekundy, a następnie pełna eksplozja w górę. Dobra, ja już zaprezentuję. Tak jak mówiłem, wolno w dół. Na przypadku tego pistol squatu właśnie panujemy nad tą równowagą. Wolno w dół, 3-4 sekundy i pełna eksplozja w górę. W tym ćwiczeniu akurat ono jest dość trudne, dość zaawansowane. Często ludzie będą po prostu w tej dolnej fazie gdzieś się przewracali. Najczęściej to jest gdzieś problem już z kostką, z tymi zakresami ruchu. Ale warto robić, bo jest naprawdę super i w warunkach domowych to myślę, że jedno z fajniejszych. Jeśli chodzi o takie ćwiczenia siłowe, to ja zazwyczaj coś koło 3 do 6 powtórzeń w 3-4 seriach. W takim przedziale lubię pracować, żeby się nie zmęczyć za bardzo, bo naprawdę nie o to nam chodzi. A chodzi nam o to, żeby każdy rep, naprawdę każde powtórzenie było no, na pełnej intensywności. Tam chodzi o raz porządnie wyskoczyć w górę, no nie? Jak najwyżej. Tak jak mówię, to nie jest trening pod wytrzymałość, my tu się nie mamy zajechać. Trening wytrzymałości, no nie, jest na jednym końcu, a trening mocy to jest zupełnie co innego. I nam chodzi o ułamku sekundy, no nie, jak największą intensywność, jak największą moc wygenerować. Ten trening naprawdę nie musi być długi, on nie ma być męczący, on ma być efektywny. Szczególnie jeśli chodzi o prowadzenie sportowców. Taki trening, on ma być tylko suplementem, on ma być dodatkiem do właściwego treningu. No właśnie chodzi o to, żeby jak najmniejszym kosztem, jak najwięcej z tego treningu wyciągnąć, żeby to się fajnie potem przekładało na warunki boiskowe. No bo to troszkę się mija z celem, jeśli my na treningu, który ma nam pomóc na boisku, jeśli my na treningu zajedziemy takiego kogoś i potem ktoś na meczu nie będzie miał siły, no bo trenował w niewłaściwy sposób. Troszkę się mija z celem. Jeśli ktoś ma problem ze stabilnością w tym ćwiczeniu i się gdzieś przewraca, to najczęściej jest to wina słabej mobilności kostki i zalecam po prostu sobie podstawić coś, nie wiem, może być książka, cokolwiek, 2-3 cm podpięte i nagle się okazuje, że ktoś to bez problemu jest w stanie wykonać. Jestem też dużym fanem właśnie tego ćwiczenia. Nie wiem do końca po polsku jak to nazwać. Wstępowanie z wyskokiem, nie ma znaczenia, w każdym razie polega właśnie na wstępowaniu ze wyskokiem, jakieś podwyższenie, no nie wiem, na poziomie 30-40 cm. Najlepiej, żeby te kąty zgięcia nie były większe niż powiedzmy te 90 stopni, żeby to nie było gdzieś tak wysoko, w miarę tak naturalnie. Myślę, że krzesło na pewno zrobi robotę. Skupiamy się na tym, żeby ta noga na podwyższeniu odpowiadała za całą moc.
Myślmy faktycznie też o tej porządnej pracy rąk już na takim bardziej zaawansowanym poziomie. To są właśnie takie detale, które robią różnicę potem i dodają kilka centymetrów, które właśnie potem mogą zaważyć o tym, jak nam pójdzie. Mówię już tutaj stricte oczywiście na przykładzie dunkingu. Można od razu tą stopę trzymać już na tym podwyższeniu, można w nią tak agresywnie tupnąć. Tutaj już Wam zostawiam. Tutaj też ta praca rąk jest niezwykle istotna. Często to wymaga troszkę doświadczenia, żeby sobie fajnie zgrać całe ciało i w jednakowym czasie te wszystkie, właśnie ten triple extension, czyli ten wyprost w stawie skokowym, w kolanie i w biodrze i ten ruch ramion zaszedł właśnie symultanicznie. Tutaj też ten zakres powtórzeń, tak jak w przypadku większości ćwiczeń, które pokazuję, raczej trzymać nisko. W jednej serii coś koło 4. Naprawdę chcemy pracować na, tak jak już mówiłem wcześniej, wysokiej intensywności, a tych małych przedziałach powtórzeń. Ponieważ przy każdym kolejnym, 5., 6., 7 będziemy coraz bardziej zmęczeni, no i ten wyskok już nie będzie tak wysoki jak poprzedni. A właśnie, no nie o to nam chodzi. Starajmy się kierować raczej jak najbardziej w górę. O to nam chodzi, żeby wyskoczyć jak najbardziej dosiężnie. Dobra, teraz jedno z moich, myślę, ulubionych ćwiczeń, które wiem, że ja naprawdę bardzo potrzebuję. Tak zwane pogo jumps, gdzie pracujemy właśnie nad tym jak najkrótszym czasem kontaktu z ziemią. W tym ćwiczeniu skupiałem się głównie na tym, żeby na tej pracy, powiedzmy, elastycznej, na pracy elastycznej samej tej kostki. Biodra, kolana staramy się, żeby były jak najbardziej wyprostowane. Pracujemy samą kostką. Odbijamy się jak najszybciej, jak najdynamiczniej z samych właśnie stawów skokowych. Akurat w tym ćwiczeniu lubię już ten zakres powtórzeń akurat trzymać gdzieś więcej, powiedzmy między 8 a 12 najczęściej stosuję. Miejmy gdzieś z tyłu głowy faktycznie, że to ma być jak sprężyna, no nie? Że to nie ma być taka siła, to nie ma iść z siły, tylko właśnie z tej sprężystości, elastyczności. Zaatakujcie faktycznie agresywnie tą podłogę. Tutaj Wam wrzucę taki fajny filmik, który zawsze mi się przypomina, jak robię to ćwiczenie. Tak to właśnie powinno wyglądać w idealnym świecie. Do tego macie dążyć. Może czasami to trochę głupio wygląda, szczególnie jeśli ćwiczycie gdzieś na siłowni, to możecie dostać parę śmiesznych spojrzeń, ale ja naprawdę gwarantuję, że to jest super ćwiczenie. Teraz robimy sobie tak zwany squat jump z pauzą izometryczną. Polega na tym właśnie, żeby wyeliminować zupełnie to przejście z jednej fazy do drugiej, tą fazę odbicia. Możemy to robić z rękami na ramionach. Możemy to robić z rękami na biodrach, możemy z aktywnym wymachem, ale dla początkujących myślę, że dużo łatwiej będzie ustawić te ręce na biodrach i skupić się na odpowiedniej pracy nóg. Skupmy się na tym lądowaniu stabilnym, nieruchomym, takim sztywnym, nagłym, żeby to nie było takie amortyzowane. W momencie tego nie schodźmy ponownie w dół, no bo właśnie chodzi o to, żeby to wyeliminować w tym ćwiczeniu, żeby ta faza odbicia, żeby jej nie było. I od tego momentu już tylko w górę idziemy. Teraz jeszcze pokażę tę wersję bardziej zaawansowaną, gdzie jeszcze dodajemy faktycznie ten wymach ramion. To dużo utrudnia, bo faktycznie trzeba już tą koordynację mieć na nieco wyższym poziomie. W tym ćwiczeniu też 3-4 powtórzenia. Myślę, że w zupełności wystarczą. Nie ma sensu katować dalej, 5., 6. No bo tak jak już wcześniej mówiłem, to nie tego szukamy w tym treningu. I to nie jest tak, że jak się wielu wydaje, że im się więcej zrobi
tym lepiej. No niekoniecznie w tego rodzaju treningu. No bo tak jak mówię, to co chcemy osiągnąć to jednorazowy, jak najwyższy wyskok. Nam nie chodzi o to, żebyśmy potrafili wyskoczyć, przynajmniej w treningu dunkingu, 5 razy z rzędu jak najwyżej. Skupiamy się na tym, żeby to był jeden, a porządny jak najwyższy. Dlatego ten przedział powtórzeń 3, 4, z każdym kolejnym ten wyskok już będzie coraz niższy, już bardziej będziemy pracować na zmęczeniu. I ogólne takie założenie, żeby przed każdą serią się w pełni zregenerować, pochodzić, do każdej serii podejść na pełnym wypoczęciu i na pełnej gotowości do dania z siebie 120%. W swoim treningu też takim już stricte plyometrycznym, taki jak robię tutaj teraz, lubię dodać już taki stricte element. Czy ja powtarzam stricte cały czas, czy mi się wydaje? Lubię dodać taki element tylko i wyłącznie pod szybkość, pod generowanie tego przyspieszenia. Normalnie pewnie byłyby to sprinty, no ale w domu chyba nikt nie ma tyle miejsca, żeby zrobić sprint na, nie wiem, 20-30 metrów. Taką myślę, że fajną w miarę alternatywą. Oczywiście nie obyłoby się bez problemów technicznych, bo pamięć w telefonie się skończyła. A w każdym razie mówiłem o tak zwanym wall sprincie, w którym właśnie staramy się odwzorować jak najbardziej ten wzorzec sprintu i pracujemy nad tym przyspieszeniem. Tak więc stajemy sobie przy ścianie, no i potem przez 5-6 sekund jak najszybciej po prostu nawalamy w ziemię i staramy się odwzorować ten sprint. Kolejne ćwiczenie, które może, szczególnie gdzieś tam na siłowni, czy jeśli jesteśmy otoczeni ludźmi, może trochę przykuć uwagę. I tutaj faktycznie pracujemy nad tym już ultra krótkim kontakcie z ziemią, żeby to było jak najszybciej. Super, naprawdę myślę, że nie ma lepszego substytutu takiego sprintu standardowego. Mimo odinstalowania połowy aplikacji w moim telefonie wciąż braku pamięci, także musiałem zmienić telefon. Starałem się mimo wszystko, żeby ten trening był jak najbardziej uniwersalny i żeby charakteryzował się pracą nad wszystkim po trochu. Tak jak na przykład w przypadku tego pistol squatu, gdzie raczej staramy się choć troszkę ćwiczyć tam taką siłę. W przypadku na przykład pogo jumpów już pracowaliśmy bardziej nad tą elastycznością i nad kontaktem z podłożem. W przypadku tych wall sprintów właśnie już taka surowa szybkość, surowe przyspieszenie. Na koniec każdego treningu lubię sobie dodać troszkę elementów core, brzucha po prostu, bo wiem, że to jest naprawdę bardzo istotne. I silny core to jest naprawdę podstawa, jeśli chodzi o koordynację w powietrzu i kontrola po prostu nad sobą w locie. Myślę, że jedno też z moich ulubionych ćwiczeń na brzuch, tak zwany dead bug, nawet nie wiem jak to jest po polsku, martwy robak, whatever. I na przykład ręka, noga. Nie śpieszmy się nigdzie, nie o to nam chodzi, poczujmy ten napięty brzuch. Można też nieco zaawansowaną wersję, gdzie i ręce i nogi idą. No to naprawdę też fajnie wchodzi. Takie pauzy na dole naprawdę są mocarne. Tu już ilość powtórzeń jest bardzo indywidualne. Niektórym ten brzuch zacznie płonąć po 6-7 powtórzeniach, innym po 20. Dla przykładu to mogą być, nie wiem, 4 serie po 15. Aż naprawdę solidnie poczujemy ten brzuch. Możecie chwilę przytrzymać na dole dla lepszego poczucia. Na pewno nie samopoczucia, ale lepszego poczucia tego koru. Samopoczucie też na pewno będzie lepsze po takim skończonym treningu. Na koniec lubię się porozciągać, choć zdaję sobie sprawę z tego, że badania na temat rozciągania są bardzo zbieżne, że tak powiem. Jedni mówią, że to totalnie ma się nijak, jeśli chodzi o prewencję kontuzji. No po prostu niektórzy mówią, że nie ma to żadnych benefitów, albo wręcz przeciwnie, szkodzi w pewien sposób. A z drugiej strony mamy na przykład takiego Kobiego, który mówił stretch. Stretch? Stretch. Really? Stretch. Because, you know, some people, you grow up, you're young. Stretch. You better stretch. My dad still plays basketball now. And the hardest part is not actually playing, it's getting up in the morning the next day. That's the hardest part for him. Got to stretch. I też pamiętamy to i wychowując się z tą myślą też się zawsze rozciągamy, czy to przed, czy to po. W każdym razie bądźcie świadomi, że są właśnie, tak jak mówię, opinie na temat rozciągania bardzo podzielone. Ja też nie zawsze się rozciągam, ale jeśli czuję, że jestem gdzieś może jakiś sztywny czy coś, no to lubię po prostu parę ćwiczeń, które wam zaraz pokażę.
każdym razie na pewno tutaj spięte u sportowców w większości będą biodra, czy po prostu szczególnie z racji kwarantanny to właśnie tutaj zginacze bioder, z racji siedzenia będą gdzieś tam ponapinane. Dlatego jednym z moich ulubionych ćwiczeń jest chyba, to się nazywa World's Best Stretch, coś takiego, gdzie faktycznie rozciągamy w zasadzie wszystko to, co prawdziwy atleta musi rozciągnąć. To jest naprawdę świetne tutaj, zarówno dla dwójki, jak i jeśli miałbym wybrać moje jedno rozciąganie najulubieńsze, to zdecydowanie to. Też nie trzymam jak nie wiadomo długo, lubię zrobić sobie wiele serii, żeby się nie przyzwyczajać do danej pozycji, tylko wrócić do powiedzmy normalności i powtórzyć jeszcze raz. Można dodać oczywiście do tego jakieś skręty. Tutaj naprawdę jest świetne uczucie rozciągania. Ten biodrowo-lędźwiowy, który jest notorycznie przykurczany z racji właśnie siedzącego trybu życia, on tutaj fajnie się naprawdę rozciąga. Są jakieś badania, które mówią, że właśnie regularne rozciąganie tego mięśnia to tam jest ileś 5%. Możemy też zrobić bardziej właśnie z akcentem na staw skokowy. Śmiało kolano niech wychodzi jak najdalej może za linię palców. No i to już takie na dobicie parę skłonów. Lubię też sobie taki głęboki przysiad zrobić i chwilę w nim sobie posiedzieć. Parę może przyprostów. Tak więc myślę, że to by było na tyle. Na pewno chciałbym pewnego rodzaju feedback otrzymać, ponieważ tak jak mówię, to są moje pierwsze kontakty z kamerą i z mówieniem do kamery. Tak więc prosiłbym o konstruktywną może krytykę. Dajcie znać na pewno w komentarzu, jak wam się podoba taka forma i czy w ogóle ktoś jest zainteresowany słuchaniem mnie gadającego do kamery i skaczącego. Liczę, że to nie będzie ostatni taki mój filmik, ponieważ nie ukrywam, że przyjemnie mi się prowadzi takie coś i cieszę się, że się mogę z kimś tym podzielić. I jeśli będzie na pewno pozytywny odbiór, to ja naprawdę z dużą chęcią będę kontynuował tą serię. Zapraszam na pewno na Instagrama mojego, na Facebooka, Filip Pawełka na Facebooku, fp.pawełka na Instagramie. Jeszcze raz tylko chciałbym przypomnieć, że to był taki uniwersalny trening, który myślę, że każdemu, choć troszkę każdy znajdzie coś dla siebie. W każdym razie no, nie obiecuję, że ten konkretny trening idealnie odnajdzie się w Twoim planie treningowym, dlatego jeśli jest ktoś zainteresowany taką indywidualną współpracą, to na pewno pomogę i możecie śmiało do mnie pisać. To było wszystko. To co, do następnego, miejmy nadzieję, razu. Trzymajcie się, dzięki, cześć.